Drodzy panowie, a być może nawet i panie, jeżeli jakieś nas tutaj oglądają, witam jak zawsze po dłuższej, ale za to systematycznej i cyklicznej przerwie. W dzisiejszym wideo chciałbym nawiązać do wcześniejszego odcinka i poruszyć temat, w jaki sposób można było stworzyć wideo i w jaki sposób można było odtworzyć wideo na tym pięknym, bursztynowym ekranie oraz oczywiście jakich narzędzi trzeba było do tego użyć. Oprócz tego mam dla Was małą niespodziankę, ale to po krótkiej części tematycznej, czyli tak naprawdę już za chwilę. Do stworzenia tak zwanego wideo potrzebny był nam program Movie 45 lub AceConv. Nie ma znaczenia, której opcji się używało, ponieważ tak naprawdę jest to program jednego autora, ale w dwóch wersjach nieznacznie się od siebie różniących. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że Movie 45 tworzył pliki z rozszerzeniem MVO, a ustawienia wielkości klatki są z góry predefiniowane i niezmienne, czyli tak naprawdę największe dostępne dla telefonu SL45. Natomiast AceConv tworzył pliki z rozszerzeniem MVI i można było wybrać sobie i ustawić wielkość klatki każdego innego rozmiaru. Po otwarciu programu, wybraniu nazwy docelowego pliku oraz miejsca jego zapisania pojawia się przeźroczyste okienko. Okienko to określa nam obszar pulpitu, który po naciśnięciu przycisku nagrywania zostanie zapisany do pliku w postaci serii bitmap monochromatycznych. Inaczej mówiąc, działa to po prostu jak nagrywanie ekranu, tyle że w wersji mikro. Można było sobie również wybrać odpowiednią jasność, kontrast czy też poziom kompresji i to w trybie jakby rzeczywistym. Po zapisaniu pliku, w zależności od tego, którego programu użyliśmy do nagrywania, wrzucamy go na kartę MMC do folderu Storage naszej aplikacji Java na telefonie. Z tego co się orientuję, istniały dwie takie aplikacje. Jeżeli do nagrywania używaliśmy Movie 45, to wrzucamy nasz plik do aplikacji Java o nazwie Movies 45, a jeżeli użyliśmy AceConv, to wrzucamy go do aplikacji Java o nazwie Ace Video. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie i odtwarzanie. Wchodzimy do aplikacji z poziomu telefonu, wpisujemy nazwę pliku do odtworzenia i voilà! Cieszymy się pięknym, krystalicznym, własnoręcznie stworzonym obrazem. A teraz obiecana wcześniej niespodzianka, czyli tak zwany prezent dla koneserów. Otóż posiadam w swoich zbiorach około 20 bardzo starych filmików archiwalnych wręcz. Jak przypuszczam, część z Was też być może ma takowe w swoich archiwach. No i aby je po latach obejrzeć, musiałem je oczywiście wgrać na telefon, na kartę MMC i uruchomić na telefonie. No, stwierdziłem, że przydałoby się takie rozwiązanie, które umożliwiałoby ponowne ich obejrzenie po prostu na komputerze. No ale do tego potrzebny jest oczywiście jakiś konwerter. Od razu zaznaczam, że moja wiedza odnośnie programowania jest absolutnie zerowa. O programowaniu w Javie nie mam pojęcia, w C++ czy innych takich to samo. W Pythonie no tu już jest nieco lepiej, bo potrafię zapisać nazwę tego programu, ale za to po angielsku. Także jak widzicie, schody pojawiły się dokładnie w tym samym momencie, co sam pomysł na stworzenie takiego konwertera. No bo pytanie brzmiało nie jak to zrobić, ale czy osoba z zerową wiedzą w tym temacie da radę to zrobić. No, od czego w ogóle zacząć? Co to jest za rozszerzenie MVO, MVI? W poszukiwaniach dowiedziałem się, że w latach 2000 MVO w ogóle nie istniał. Rozszerzenie MVI to teoretycznie mógłby być taki bardzo stary format zwany Motion Pixels, do którego kodeki są już praktycznie nie do zdobycia. Pomyślałem też, że może to jakiś odpowiednik GIF, a z drugiej strony GIFy są zapętlone, więc to jednak nie to. No, doszedłem do wniosku, że musi to być po prostu jakiś
niestandardowy kontener, który mieści w sobie wszystkie nagrane klatki. No, postanowiłem przyjrzeć się plikom przez edytor Hex. Mozolna analiza pomogła mi w znalezieniu kilku informacji, na przykład, że jeden fragment nagłówka mówi, jakiej rozdzielczości jest dany plik. W tym przypadku na przykład takie 60 i 50 w systemie szesnastkowym to 96 i 80. No i jest to rozdzielczość, w jakiej dany filmik został zapisany. Odkryłem też, że następne, czy tam kolejne 60 i 50 w nagłówku danego pliku to znacznik, czyli marker pierwszej zapisanej klatki. No, kolejnym krokiem było odnalezienie wszystkich markerów w pliku, czyli tych początków klatek, obliczenie odległości między nimi, wyekstrahowanie klatek do pliku PNG, no i ostatecznie utworzenie z nich wideo w formacie MP4. Do tego celu oczywiście musiałem zatrudnić już jeden z popularnych modeli AI, ponieważ napisanie takiego kodu, jak już wiecie, dalece wykracza poza moje techniczne możliwości. No i tutaj też nie odbyło się niestety bez problemów, bo skryptów, które wyodrębniały i generowały klatki wideo, musiałem przetestować w sumie kilkadziesiąt. Jedne działały lepiej, inne gorzej, kolejne znowu lepiej, a jak już się wydawało, że ta metoda jest dopracowana, no to niby ten ostateczny, finalny skrypt potrafił zepsuć wszystko, tak, że wszystkie klatki się po prostu gdzieś tam rozjeżdżały, były zupełnie niewyraźne. Summa summarum, udało się, no i jako efekt końcowy z dumą mogę przedstawić Wam MVO and MVI to MP4 Converter. Zasada działania jest bardzo prosta, otwieramy nasz plik, zapisujemy go sobie wedle życzenia jako seria klatek PNG, albo też po prostu jako plik MP4. Co jeszcze? Powinienem wspomnieć, że sam plik troszeczkę waży, jak na taką błahostkę, dlatego że waży około 66 MB, czy tam 60, ale to dlatego, że program z założenia ma działać bez instalacji na każdym Windowsie, no i z tego powodu zawiera w sobie już wszystkie niezbędne biblioteki, wszystkie pliki Pythona. Cóż mi pozostało? Życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia za jakiś czas. A jeszcze jedno. Ostatnio nowe odcinki nie pojawiają się za często, ale na pocieszenie powiem Wam, że im dłuższa przerwa między odcinkami, tym bliżej do następnej wrzutki, no bo kolejne będą na pewno. Pozdrawiam, cześć.